Cześć! Niedawno recenzowaliśmy dla Was na kanale narzędzie Moerman Kombinator. Jak już część z Was wie, jest to narzędzie do mycia okien na wysokości oraz do mycia okien z podłoża i jego główną taką przewagą konkurencyjną jest to, że jest bardzo prosty w obsłudze. Dzisiaj przyszedł czas na konkurencję dla belgijskiego producenta, czyli niemiecki sprzęt UGE vice versa. Zapraszam Was do obejrzenia recenzji tego sprzętu. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. Normalnie myjka i ściągaczka to dwa osobne urządzenia, więc musimy raz sięgać po jedno, raz po drugie. Zwłaszcza wtedy, gdy chcemy nałożyć na kij, to musimy cały kij złożyć albo go odsunąć, zdjąć myjkę, założyć ściągaczkę, no i tak co każde okno, no i może to zajmować dużo czasu. Pokazywaliśmy Wam też urządzenia, które są takim 2 w 1, ale trochę są inaczej zbudowane, są obrotowe, można myć okna techniką S. Tu Wam Adam ładnie pokazuje na ekranie, jak to wygląda. Natomiast to urządzenie jest trochę inne i ono ma tak samo zaletę tą, że nie musimy sięgać po 2 urządzenia, mamy po prostu wszystko w jednym, myjkę i ściągaczkę. A względem tego urządzenia ma taką zaletę, że jest po prostu znacznie prostsze w obsłudze. Tutaj potrzeba chwili wprawy, chwili cierpliwości, żeby się nauczyć tym myć. Tutaj natomiast jest dużo prostsze i praktycznie od razu jesteśmy w stanie efektywnie tym myć przeszklenia. Zanim przejdę do mówienia konkretów tego urządzenia, to zaproszę Was do subskrypcji. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to tam pod filmem jest taki fajny czarny przycisk. Dzięki. Dobra. Uchwyt nie jest długi, duża ręka, mała ręka bez problemu tutaj spasuje. Na górze uchwytu znajduje się taka czarna guma, która jest antypoślizgowa. Jeżeli ten uchwyt się nam zmoczy, no to tutaj w tym miejscu troszkę lepiej się go po prostu trzyma. Dalej przechodzimy do uchwytu, który trzyma nam ściągaczkę. Jest ona trzymana za pomocą takiego klipsa. Jeżeli go właśnie naciśniemy, to nam tą listwę możemy wymienić sobie na inny rozmiar. No i trzyma ona gumę za pomocą takich tutaj 2 kolcy właśnie w tym uchwycie. Guma jest oczywiście wymienna, możemy samą gumę też wysunąć, wymienić, zmienić jej stronę, bo każda guma ma 2 strony, więc jeżeli się nam po prostu zetrze ta krawędź, to możemy obrócić lub wymienić na nową gumę. Z drugiej strony natomiast mamy taki pad. Jest on dużo większy niż w przypadku Moermana, który widzieliście na poprzednim materiale. Jest po prostu szerszy, wyższy, chłonie dzięki temu dużo więcej wody, ma taką większą powierzchnię ścieralną. Jak tutaj widzicie, jest on zaokrąglony, więc jest on efektywny pod różnym kątem względem szyby. Czy trzymamy tak, czy tak, to jakaś część tego pada dociska bardzo, bardzo wyraźnie do szyby i bardzo dobrze doczyszcza. No i sam pad jest wykonany z mikrofibry, jest taki bardziej płaski, ma dużo krótsze włosy niż ten Moermana, no ale dzięki temu, że jest szerszy, no to ta powierzchnia myjąca jest większa, no i w mojej ocenie będzie on bardziej efektywny, będzie lepiej doczyszczał. No ale dzięki temu, że jest większy, w zasadzie przez to, że jest większy, no to chłonie też więcej wody, no i jest cięższy, czyli ogólnie samo urządzenie jest cięższe niż to urządzenie Moermana. Będziemy je ważyć na samym końcu materiału. No i sam pad zdejmuje się, jest na rzepy, dodatkowo ma tutaj takie gumki, więc bardzo porządnie on tutaj siedzi. Poza rozmiarem takim najbardziej uniwersalnym 35 cm, mamy też rozmiar 25 cm. Jest on po prostu o 5 cm z każdej strony krótszy. No i taki duży rozmiar, już to naprawdę dużych witryn, 45 cm. Te 3 rozmiary są dostępne, jeśli chodzi o ten sprzęcik. No i teraz tak samo jak w przypadku urządzenia Moermana możemy zmienić położenie ściągaczki i umieścić ją w ten sposób. Dzięki czemu możemy jednocześnie myć i ściągać. No i zaraz Wam pokażę w praktyce, jak to działa. Tutaj jest taki fajny klips, który nam po prostu to blokuje. Bardzo szybko się to obsługuje. W bardzo fajny sposób to producent zaprojektował. No i tutaj też ten pad jest dużo sztywniejszy niż w przypadku
ostatnio recenzowanego Moermana, więc no będzie miał on taką wadę, że będziemy musieli zawsze stać na przykład prostopadle względem szyby, no ale będzie lepszy docisk na rantach po prostu dzięki temu, że jest on sztywniejszy. No także coś za coś. Ten producent zdecydował się akurat na taką budowę. No to przejdźmy do praktyki. Najpierw pokażę Wam tradycyjne mycie, czyli w ten sposób. I ściąganie wygląda w ten sposób. Tutaj nam troszkę więcej wody zostaje w narożnikach, ponieważ Unger nie oferuje tych klipsów takich zaostrzonych, no ale dzięki temu też w mojej ocenie urządzenie jest łatwiejsze jeszcze w obsłudze, bo te klipsy jednak wymagają trochę wprawy, żeby tam z odpowiednią siłą tutaj uszczelki docisnąć. Tutaj jest to po prostu jeszcze łatwiejsze. W przypadku techniki góra-dół analogicznie. Porównując jeszcze w aspekcie jakby samej takiej praktyki względem tego Moermana, no to tutaj czuję, że mam coś więcej w ręce, nie? Tutaj to urządzenie jest na pewno troszkę cięższe, no jest na pewno dzięki temu też takie bardziej toporne, bardziej będzie trwałe, odporne na uszkodzenia, no ale waga jest trochę większa. Przy myciu z kija nie ma tu dużego znaczenia, natomiast przy myciu z ręki no może to być troszkę bardziej męczące. No i mycie w ten sposób, nie? Standardowo jeszcze myję ramy, wycieram oczywiście w narożnikach, ale tu Wam chcę pokazać samo mycie i ściąganie. No i teraz ta druga funkcja, czyli obracam sobie ściągaczkę. No i tutaj zwróćcie uwagę, że ten pad jest krótszy niż listwa. No i dzięki temu, że ten pad jest krótszy, no to umożliwia nam to dojechanie jakby samą listwą do samego tutaj narożnika. Jeżeli ten pad byłby tej samej długości, no to wtedy by on nam blokował i tutaj by został narożnik nieściągnięty. Więc tutaj producent fajnie to wymyślił, no ale nie przeszkadza to też w tym, że żeby umyć jakby całe okno, nie? No bo bez problemu możemy całe okno umyć, trzymając po prostu całe urządzenie pod tym kątem, co jest jakby naturalne podczas mycia. No i teraz w przypadku tego ściągania równocześnie to wygląda to w ten sposób. Jeżeli zmienię kąt, mam tylko mycie, docisnę równocześnie myjkę i ściągaczkę, mam też funkcję jednocześnie mycia i ściągania. No i co jest fajne na końcu, w przypadku Moermana był trochę problem z tym końcowym odgięciem. No to tutaj mamy inny kąt, listwa jest tak zbudowana, że ma po prostu większy zakres pracy, no i bez problemu już mogę sobie odgiąć ten nadgarstek, nie? Czyli ta końcówka tego mycia bardzo fajnie nam zakańcza tą czynność ściągania. Jesteśmy w stanie dojechać do końca. Jeśli chodzi o wagę tego urządzenia, no to mamy tutaj 310 gramów, więc chyba około 100 gramów więcej niż w przypadku Moermana. Zatem zbliżając się do podsumowania, dla kogo jest ten sprzęt? Moim zdaniem jest on fajny dla osób, które zaczynają w branży i chcą się nauczyć, nie chcą od razu na przykład z tej najbardziej zaawansowanej technologii, tylko coś po prostu półkę niżej, co jak najbardziej też spełnia jakby funkcję, czyli okna są zawsze po tym idealnie umyte. No i też dla osób, które może niekoniecznie mają czas jakby, żeby się uczyć. Potrzebują po prostu sprzętu, który kupują, od razu on jest, działa i umieją go używać. Bo w przypadku na przykład tego urządzenia, no to potrzeba trochę wprawy, to jest alternatywa. Jeśli chodzi o ceny, no to teraz widzicie właśnie na ekranie wersję kolejną 25 cm, 35 cm i 45 cm. No i to są ceny na dzień nagrania tego materiału. Jeśli film Wam się podobał, serdecznie zapraszam do lajkowania. Jeśli macie jakieś przemyślenia, chcecie się podzielić komentarzem, no to do tego sekcja poniżej. Ja za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.
Cześć.